Teraz to my musimy jakoś mądrze zaatakować Szwajcarów. Albo da im się rozlać po północnych Włoszech, na terenach tutaj tej Wenecji, albo spróbujemy siłą przejść. Mamy bardzo dobrą piechotę górską. Wyłączyłem supply'e naszym papetom, więc tylko kilka ich dywizji podeszło. Jak fajnie by tutaj nasze papety na siłę atakowały Szwajcarów, żeby te dywizje wypalać, męczyć i sprzęt im zabierać. Mam nadzieję, że Szwajcarzy nie wejdą do czegoś takiego, co się nazywa porąbana Mitteleuropa. USA wyszło z Mitteleuropy, a jeszcze przed chwilą byli. Jezus, kocham popsute burdello bum bum mechaniki paradyżu. Tu nie wiadomo, co się dzieje. Przed chwilą jeszcze USA z Kanadą było w Mitteleuropie, a teraz wyszli. Dobra, czyli Mitteleuropa to jest tylko moloch tego niemiecki i francuski, a Mosley, mimo to, że walczy z tym molochem, zesantował się do Calais i wyzwala komunę francuską. Oj, będziemy w ramię walczyć z Chad Mosleyem i komuną francuską przeciwko demokratycznym, imperialistycznym Niemcom. Ja twierdzę, jestem wręcz przekonany, że Niemcy pod demokrację to więksi imperialiści niż Adi. Zapamiętajcie moje słowa. Tymczasem... Wenecja. Wzywamy sojuszników. Hop, 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 hop. Bierzemy nasze dwie elitarne dywizje górskie. Zaatakujcie tutaj. Teraz dorzucamy resztę piechoty jako wsparcie. Dorzuć więcej. I tu powolutku będziemy się przebijać. Za chwilę wrócimy do naszego imperialnego Habsburga, tylko szybka reklama nowej gry ze współpracą, czyli Rise of Kingdoms. Jeżeli chcecie zgarnąć kody na gry, które sami sobie bierzecie, albo czystego payset karcika, pobierzcie gry z naszego linkacza poniżej w przypiętej wiadomości. Zróbcie cele współpracy, gdzieś sobie w międzyczasie przeklikajcie i macie szansę zgarnąć fanty. Przy okazji pomożecie zającowi w zrobieniu tej współpracy. Zapraszam bardzo serdecznie, wracamy do Habsburga. Nie no, ładnie tu idzie i ta nasza piechota górska w górach to mieli. Patrz jak ci Szwajcarzy są mieleni, no idealnie i o to chodziło. Teraz jakbyś jeszcze to mógł zaatakować. Poczekaj, ci się wypalą. To od razu ich zaatakuj, żeby organizacji nie zyskali. To atak z dwóch kierunków na chór. Świetnie, tu cyk, południe, góra, lewo, dół. Lastendzik poleciał, ale to nawet dobrze, niech się wypali. Jeżeli przetrwamy atak w Lastendzie, to potem już pójdzie z górki, bo te dywizje będą tak zniszczone. Ty, ale panowie, wy tu jesteście, żeby ich właśnie blokować. Po to jest tu ta horda papetów. O właśnie, pierwszy kociołek tej wojny, bardzo dobrze. Co my teraz zaatakujemy? Teraz zaatakujemy sobie tutaj, bo te dywizje właśnie są wypalone po cofnięciu się. Lastendzik jest dobry, ale trzeba... O ty bandyto polski. O ty polski bandyto. Tak być nie będzie. Dobra, 89. Ej, ładnie to chodzi, pięknie. Wiecie w czym jest problem? Że musimy chyba robić drzewko morskie, bo potrzebujemy, żeby jakiś admirał nam się chyba zrespił, także ponowne uruchomienie marynarki wojennej. Mamy porty w Wenecji, nawet mamy porty w Genui. Połowę sił poproszę na Curyś, wy skontrujcie te dywizje, które tutaj próbują się rozlać. Dobra, świetnie, dzięki czemu zdobędziemy Curyś, tu się przebiliśmy już, tylko musimy się wybronić. I zrobimy kociołek z kolejnych dywizji, tu kociołek jeden wyparował. Świetnie, to jakieś śmieszne forty szwajcarskie, po co i na co wam te forty? Ależ to chodzi, ależ ta austriacka machina wojenna chodzi. Może my powinniśmy od razu tą Mitteleuropę atakować. Co tam jakiś Szwajcarzy, jakiś bebici, Mitteleuropę z Niemcami i tym. A w Hansjom na start powinniśmy atakować. Dobrze, i to atak z trzech kierunków na Brno. Broją się. Ale dobrze, dobrze, powalczymy trochę. Wiem, że zero manpowera, zero paliwa, ale to wszystko jest planowane, tak miało być. Taki był plan. No właśnie, bo my siłą naszych spoconych dywizji górskich się przebijamy. Kapituliren? Kapituliren? Ja, kapituliren! I po co było się opierać? Szwajcarzy jako jedyni nam odmówili, a teraz staną się integralną częścią naszego Imperium Habsburgów. Niestety Szwajcarzy floty nie posiadali, nie wiem dlaczego, jakiś błąd, pewnie znowu paradoks coś popsuł, nie rozumiem czemu Szwajcara nie ma floty. Potwierdź i wyjdź, tak jest. No i mamy prawie wszystko. Potrzebujemy jeszcze Bułgarii, Grecji i Turcji, żeby zakończyć achievki podbojowe i wystawić 10 bydlaków dla floty. Proszę Państwa, należy teraz w tym momencie trzymać kciuki, tak? Patrzę na Ciebie, masz trzymać kciuki, czy co tam robisz sobie trzymać w łapkach, aby na szczęście, aby Bułgaria nie weszła do żadnej Mitteleuropy, ani do żadnych innych dziwnych sojuszów, żebyśmy szybko przeprowadzili na nią inwazję, bardzo szybko, żeby nigdzie nie weszła gdzieś, gdzie nie jest pożądana. Dobra, Tuwa na szczęście dołączyła do innej frakcji, jak patrzę na te powiadomienia, ja ją zasłaniam kamerką. Proszę szybko zdobyć Sofię. Nigdzie się nie wepchnęliście, Problem jest taki, że i tak czy siak będziemy musieli walczyć z tą Mitteleuropą, bo niestety oni mają Grecję w swoim sojuszu, a Grecja niestety również jest wymagana do tego osiągnięcia. Co to za bullshit? Czemu te marionetki mają praktycznie więcej warscora od nas? No musiałem je wezwać do wojny, bo nie było wspólnej granicy. I co ja zrobiłem sobie? O, czekaj, wy mi oddacie te warscorowe punkty? Proszę mi to dać.
Proszę mi dodać, bo ja tutaj chcę papeta zrobić. O, ty, oddają, dobra. Bo już chciałem wyzywać Paradus, że nie mogę pisować. Proszę oddać Burgas. Kto to zabrał? Oddaj! No oddaj Warscora! Ja potrzebuję całej Bułgarii! Nie cierpię tej gry. I patrz, i zostawili tą Bułgarię. Ja co to jest? No dobra, trzeba będzie jeszcze raz zaatakować Bułgarię. Niesamowita jest ta gra. Związek Radziecki nas zaatakował. Po co i na co? My tylko flotę chcieli robić. No chyba, że ukradniemy, to cała ta wojna będzie po to, żeby ze Związku Radzieckiego wyciągnąć rewolucję październikową jako okręt i będziemy mieli, o, polskie uboty pod Leningradem, a mówili na co Polsce flota. No właśnie po to. No dobra, towarzysze, do wojny, do wojny. Czy nasza horda 400 dywizji poradzi sobie ze Związkiem Radzieckim i Tuwińską Republiką Ludową? Któż to wie? Burgerland, placówka nad badaniami atomowymi. Panie Ludwiku Majerze, zapraszamy. Pora chyba rozpocząć pewne badania przełomowe. Aha, my jeszcze nie skończyliśmy badań atomowych. Za 90 dni, 3 miesiące i rozpoczynamy pierwszy krok na drodze do budowy broni jądrowej. A tymczasem nasze habsburskie wojska idą na Stalingrad. To Niemcy mieli zrobić krucjatę antybolszewicką, a co jak zwykle Habsburgowie muszą pilnować Europy, żeby nie wykipiała. Aha, linia na Krymie nie zniknie, jeżeli sam ją ręcznie stworzysz. Wielka bitwa o Półwysep Krymski. Nasze elitarne dywizje właśnie atakują Sewastopol, w sensie próbują zająć Sewastopol, ale przez totalne braki zaopatrzenia, to nasza horda. W ogóle śmiesznie to wygląda. Tu jest horda naszych żbiczków, a nasza armia atakowała tylko na południu. I gdzie jest największe przebicie? No na południu, gdzie jest austriacka zawodowa armia. Musimy wrócić tą Bułgarię dobić. Nie wiem, co się odwołało w tej konferencji. Ile mamy? Mamy czas do kwietnia. Zajmiemy chyba Krym i... albo w sumie weźmiemy te 24 dywizje polskiej armii, a wy się zajmijcie tą Bułgarią. Niemcy mają swoją cieśninę sycylijską. Czy Habsburgowie będą mieli swoją cieśninę kerczeńską? To jest chyba cieśnina kerczeńska. Czy się przebijemy, czy utkniemy? Czy nasze wojska wejdą na plecy armii radzieckiej i zajmą roponośny Kaukaz? Tak zwane Przedkaukazie, Zakaukazie? Przebiliśmy się, ja, wielkie zwycięstwo, naprzód towarzysze, uderzać. Szczerze, tą Austrią grasz tak, że ta horda sobie coś tam robi, a ty jesteś supportem. Powietrze próbujesz dominować, jakieś elitarnymi dywizjami pomanewrujesz. To nasze Włochy się desantują? Co tu się dzieje? Ja myślałem, że to Bebici się desantuje. Czekaj, ale on się desantuje na... Tu są nasze dywizje, co to za desant? Co ty robisz? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Bułgarię. Mam nadzieję, że teraz uda się w całości zająć Bułgarię i że żadnego burdlu nie będzie. Carat Bułgarii dołączył do Rosji. No niestety dołączył do Rosji. Ale dobra, ten skrawek już może być okupowany przez naszą Bułgarię. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale my właśnie budujemy stocznię. Tak, budujemy stocznię i robimy drzewko marynarki. Jako Austria. Rozumiesz? Toczy się teraz walka, żeby zdobyć Rostów, to jest Rostów nad Donem i połączyć naszą głównie linią frontu z Papetami. Szczerze, to mi się wydaje, że oni powinni to nawet na autopuszu masakrować. Może oni muszą przygotować plany, bo oni mają pewnie plany, nie? O Jezus Maria. Także panowie, przygotujcie się i atakujcie. My tutaj robimy partyzantkę po Kaukazie, Przedkaukazie, Zakaukazie, Ropę i Stalingrad. Tak zwane Tour de Astrachań. Zobaczymy, czy wystarczy nam siły, żeby zrobić takiego tasiemca i odciąć wszystkie dywizje radzieckie na Kaukazie, które są. Potem je zlikwidować. To jest troszeczkę ryzykowne. Cały czas też... O, pod Stalino będziemy walczyć. Dobra, proszę się przebijać pod Stalino. Bo wtedy te wszystkie dywizje tutaj będą ładnie do zlikwidowania, a nasza piechota górska dosłownie mieli, bez organizacji, zaopatrzenia, ale mieli. Polacy, Rumuni, Węgrzy będą osłaniać naszą flankę, kiedy nasze dywizje będą się przebijać do Stalingradu. Właściwie teraz wchodzimy do Stalingradu. W Stalingradzie jest jakiś budynek? Nie. Nie ma żadnego specjalnego budynku. To węgierskie chyba latają. Dwupłatowce, mamy 42 rok. W Stalingradzie mogliby dać, nie wiem, tą fontannę klimatyczną taką, z tymi dzieciakami, ten pomnik. Dobra, czy nasze dywizje wejdą tak sobie do Stalingradu? Od tak sobie wejdą, coś długo maszerują. Dobra, udało się. Nasze dywizje są w Stalingradzie, w Austriacy w Stalingradzie. Mam nadzieję, że to nie jest 6. armia, nie, 1. armia, czyli jesteśmy bezpieczni. Nic złego nie powinno się stać. Haha, mało śmieszny żarcik. Teraz musimy do Stalingradu przejąć linię kolejową, żeby ładnie supply'e zaczęły lecieć, więc musimy tutaj wzdłuż północy puszować. Nasz pierwszy austriacki bydlak się wystawił. Czy mamy tego admirała? Nie mamy tego admirała. Mam nadzieję, że tego admirała jakoś się zdobywa. To ma być jakiś specjalny admirał. Czy go jak się zrobi drzewko, czy coś? Bo jeżeli my tego admirała nie dostaniemy, no to lipa totalna.
Gork von Trapp musi powrócić do marynarki wojennej i musimy mieć 10 pancerników. Nie mam pojęcia, co trzeba zrobić, żeby wrócił Gork von Trapp. Na razie budujemy pancerniczki. Może sam z siebie wróci, jak zobaczy naszą wielką flotę? Dobra, oficjalnie Stalingrad zajęty, Węgrzy i Rumuni utrzymali flanki. Mamy gigantyczny kociołek na cały Kaukaz, ale armia radziecka jest tak rozbita, nie wiem, w czym jest problem. Więc my chyba nawet olejemy sobie ten kociołek i polecimy bezpośrednio na Moskwę, no bo tu nie ma na co czekać. Czy chcecie wojny totalnej? Ja! Pełna mobilizacja i od razu, czy możemy pracujące kobiety tak zwane wrzucić na front? Musimy mieć więcej poparcia partii? Mamy 74. Ojojoj. Dobra, mam nadzieję, że manpowerowo nas to nie zaboli. To, że nie mamy tyle. No dobra. Zróżnicowanie sił nie jest potrzebne, co możemy badać. Reaktor jądrowy. Grafit, ciężka woda. Ciężka woda, jak to słusznie stwierdzili na streamie, to był ślepy zaułek, także grafitowy reaktor potwierdzamy. Atomóweczki może jeszcze na Moskwę polecą? Nie, bo tutaj już na autopuszu ładnie leci. Chociaż jakiś opór zaczyna się pojawiać. Ty. Opór wojsk radzieckich. Wielka wojna ojczyźniana. O, jest! Mamy! Zrespił się ten generał. Faktycznie, kiedyś Georg von Trapp był powszechnie szanowany admirałem Wielkiej Austro-Węgierskiej Marynarki Wojennej. Po upadku naszego potężnego imperium i utrąceniu przez niedostępu do morza, admirał, jak wielu innych, zajął się inną działalnością. Teraz, gdy przejęliśmy kontrolę nad wyżem, von Trapp proponuje swoje usługi, jest gotów ponownie ruszyć w morze pod banderą naszego wspaniałego kraju. Oczywiście! Zapraszamy, fantastycznie przyjmujemy go do marynarki wojennej. To teraz tylko pozostało wyzwodować 10 pancerników, obecnie mamy 2. No. Hans Vogel, przywódca Niemiec, proponuje zjednoczenie naszych krajów, ponieważ nasze społeczeństwa są takie same, a w ramach jednego silnego państwa staniemy się silniejsi. Przekazana wiadomość jest dość bezpośrednia i podszyta agresją, ale może lepiej stanie się częścią większej całości. Zanektują nas i zakończymy grę, rozumiesz? Demokracja w Niemczech jest bardziej agresywna niż Adi. Nie pójdziemy na kompromis w sprawie naszej niepodległości. Plus 10 poparcia wojny. Fajnie, odrzuciłem. Mam nadzieję, że to nie da im możliwości powiedzenia nam wojny. I czy to poparcie wojny wystarczy na pracujące kobiety? Tak, dzięki demokratycznym Niemcom kobiety mogą iść do pracy. Hehe, mało śmieszny żarcik. No wiecie, Hojczan. Oj, te Niemcy wypowiedziały nam wojnę. Te Niemcy wypowiedziały nam wojnę! Nie! Co żeś ty odwalił? My na Moskwę idziemy! Nie! I co ja mam teraz zrobić? No nic, masowa mobilizacja żbiczków. Masowa mobilizacja żbiczków, może Poliaków lepiej do tego wykorzystajmy. Więcej dywizji mogę? Nie mogę więcej dywizji. Halo, Poliacy, więcej dywizji, nie dacie więcej. A my nie możemy więcej dywizji szkolić! No tak. Polacy coś przeczuwali, bo są na granicy. Wy wszyscy walczycie już z nimi? Czemu żeście nas zaatakowali? Co ja wam takiego zrobiłem? Wezwij wszystkich żbiczków. Problem jest taki, że my też będziemy walczyli z całą Mitteleuropą. I to jeszcze Grecja i Francja. O rany! A Mosley znowu się drapnął do Normandii. Dobra, jest szansa. Wielka wojna naszych czasów. Nie ma dobrej serii bez wojny na 2 fronty. O rany, czy wy widzicie, co tu się dzieje? Ja chciał tylko Habsburgów sobie na trony powsadzać. Francuzi pozostali neutralni, nie odpowiedzieli na wezwanie. Bardzo dobrze, to nam skraca jedną linię frontu. A nasze żbiczki, nasze żbiczki się rozlewają! Polacy puszują z Czechosłowacji na Berlin. Wielka Unia Habsburgów zwycięży. W ogóle ten kociołek w Białymstoku radziecki, on żyje, on się przemieszcza na zachód. Ale ja wróciłem, żeby dokończyć te pola roponośne. Kaukazia, przedKaukazia. Bo tu za dużo dywizji naszych papetów się marnowało. Straszny burdel się zrobił. Straszny burdel się zrobił, bo tak, my walczymy z Wielka Wojna Światowa, z Kominternem, z Związkiem Radzieckim i tą śmieszną Mitteleuropą. Szwecja została zaatakowana przez jakąś tam Republikę Radziecką i dołączyła do Mitteleuropy, więc Niemcy też teraz walczą i z nami, i ze Związkiem Radzieckim. Także to troszeczkę nam odciąży linię frontu. Generalnie wszyscy walczą ze wszystkimi. Wrzuć te pracujące kobiety, pyk, żeby trochę manpowera odzyskać. Spróbujemy na szybko spisować Niemcy, bo wydają się słabi. Jak tylko musimy dokończyć te kociołki ostatnie na Kaukazie, już tylko tyle zostało. Z wielkiej armii radzieckiej, nie wiem, tu 40-50 dywizji wyparowało. Problem jest taki, że tu znowu są Francuzi, w jakiejś Armenii. Ja to chyba odpuszczę, niech oni tu sobie żyją. A skupimy się jak najszybciej w eliminowaniu Mitteleuropy, bo Mitteleuropa to jest... O nie, Chiny mają majora! Jać! No dobra, ale wystarczy, że Niemcy i Francja skapitulują i cała potęga Mitteleuropy w Europie upadnie.
A Mosley robi kawał dobrej roboty, bo on tymi desantami odciąga dywizję Mittel Europy i pozwala, że komuna francuska może coś tam swojego wystawić. Rosjanie szturmują Królewiec, my natomiast zajmujemy Berlin. O, właśnie Berlin został zajęty, także na razie najsłabsze ogniwo, czyli de facto Niemcy. Próbujemy jak najszybciej skapitulować. Trzymajcie się Duńczycy, z jednej strony Holendrzy się zdesantowali. Co tu się dzieje? Szwecja, Holandia? Jaki tu jest młyn? Duńczycy weszli do naszej frakcji, bo ich też Sowieci zaatakowali. My zatrzymaliśmy się pod Szczecinem. Królewiec padł? Kurde, nie zajęli Królewca, bo mamy Hamburg, mamy Berlin, więc to już jest blisko kapitulacji, znaczy blisko kapitulacji. Największe miasta niemieckie zajęte na północy, teraz na południe trzeba się przebić. Dawno nie było takiego młynu w Europie. Jak tam front na wschodzie? Rosjanie niestety się przebili. I są w sumie niedaleko Warszawy, no ale na razie Rosji nie mamy jak skapitulować, a blisko jest, żeby Niemcy skapitulowali. Francja nam się wlewa do Włoch. Tutaj niewielka liczba dywizji się broni. Mógłbym pozabierać od papetów te dywizje i nimi jakoś sensownie dysponować, ale mi się po prostu nie chce takiej masy gównianej dywizji armii rozporządzać. Papety póki co dają sobie radę. Wierzę w nasze papety. A jaki my tu kociołek razem z Polakami wymontowali. Dobrze, dobrze, wyczyścić pomoże. Z niemieckiej obecności. Port w Kilonii wyzwolić. Mamy jakieś dywizje? Mamy tu nasze dywizje. Tutaj Duńczyków ratujemy. No jak teraz powiecie, że seria przymula, wielka wojna naszych czasów. Nie wiem jakim cudem my dajemy radę. Może tylko dlatego, że Niemcy są beznadziejnie słabe, przez to, że znowu poszły w ekonomię podboju, a że nic nie podbijały, to mają rozwaloną gospodarkę. Bo mefobilsy całe consumer goodsy zjadły. Nie mam pojęcia jak my żyjemy i w sumie żyjemy tylko dzięki papetom. No ale z drugiej strony bardzo dużo z niej zainwestowaliśmy. To była inwestycja, która teraz się zwraca. Straty. My straciliśmy 124 000, 120 na wojnie ze Związkiem Radzieckim. Niemcy nam praktycznie strat nie zadali. Jakaś tam kapitulacja się ładuje, bo skorowaliśmy Szwajcarię i Włochy, tam troszeczkę się wlali. Jeżeli chodzi o straty, no Chińczyki, te Chińczyki są niepokojące. Niemcy już powoli kapitulują. Francja, Związek Radziecki, 1 800 000 strat, my im zadaliśmy 700 000. Bardzo ładnie, czyli straty co? 1 do 7 na Związku Radzieckim? I cyk, keski niemieckie, norweskie, hiszpańskie spadają w Koszalinie, proszę bardzo, historyczny kociołek w Koszalinie. Dobra, jeden front wyczyszczony, teraz na zachód, wszystko na zachód. O, Mosley zesantował się na Holandię, to jeszcze przy okazji może Holandię skapitulujemy. Bo znowu sobie odetniemy jedną linię frontu, skrócimy, część dywizji wroga zostanie zniszczonych, w sensie rozwiąże się, a część zostanie odciętych. Kurde, niedobrze to wygląda. Niedobrze to wygląda. Tu musieliśmy na szybko armię wystawić, bo jacyś Hiszpanie z terenów Francji nam się wlewają. Trochę to niedobra jest. Troszeczkę nam czas ucieka. Rosjanie ze wschodu nawałnicą swoją już są pod Warszawą bardziej są pod Warszawą. Ale patrz, ale tego królewca nie zajmą, żeby kapitulować Niemców. Od bandyci. Na szczęście Amerykanie Lend-Leasa przesyłają. Co to jest za wojna? Pomóż Mosleyowi Amsterdam puszować. Dobra, niebronionego Maginota zajęliśmy. To się przyda. No a potem, żeby łatwiej tego w Hansję spuszować, bo Belgia pozostała neutralna o dziwo. Belgia jest ładnie neutralna, tak z całego Maginota sobie przejść. Ulepszenie armii, przyrosty, doświadczenia i statystyki. Jak tam kapitulacja Niemiec? 35 do 20. No, Stuttgart i Monachium trzeba zdobyć. I Królewiec dobrze, żeby ktoś to dopuszował, a nie sabotujecie. Stuttgart zdobyty. Kurde, oni zaczynają wystawiać medów. My kompletnie mamy czołgów. Poszliśmy pod jednostki piechoty górskiej. Więc nasze pepance mogą mieć z czasem problem, ale mam nadzieję, że chociaż dominacja powietrzna jest zieloniutko. Austriackie lotnictwo nie ma sobie równych. Monachium, tak blisko, a tak daleko, żeby skapitulować Niemcy. Kapitulieren, ja! Mamy, skapitulowali Niemcy, dobrze. O, to teraz co? To teraz szybka interwencja na Hansję. Tutaj niestety burdel się zrobił, bo częściowo skapitulowali dla Mosleya, dla Wielkiej Brytanii. Mamy prawa przemarsze, więc te linie frontu tutaj się nie bagują. Zostały jakieś dywizje. Dobra, to teraz całą naszą armię tutaj, gdzie mamy przyczółek za Maginotem. I będziemy od strony Maginota lecieć na Paryż. Polacy do obrony Wiednia! Bronić Wiednia przed francuskim i mitteleuropowym imperializmem! Szybko Polacy, bo tu się oni przez Szwajcarię się przelewają. Może uda się to odciąć. Tylko Polacy muszą na szybko ustabilizować linię frontu. Polakami będziemy tentegować. Dobra, przebiliśmy się z tych prowincji za Maginotem, idziemy na Sedan, tutaj też jest przebicie, kilka dywizji zamkniętych w Metzu, w Festung Metz, tak jak za I wojny światowej. No i mam nadzieję, że Francuzi może leć bezpośrednio na Paryż, bo Francuzi mają tendencję do kapitulationen. Kapitulationen, ja, niemiecki handel, po zajęczym tym, nie będziesz z Niemcem handlował. O, Habsburgowie idą na Paryż. O, zemsta za tyle lat wojen.
Dobrze, rozlewać się, wykorzystywać pustkę. O, Francuzi umierają w Alpach, Szwajcarii, we Włoszech, a my tymczasem zajmujemy puste ich prowincje. Trzeba by było pilnować Francji, bo wykipi. I cyk, Paryż zajęty, Francja kapituluje. Ach, nic się nie zmienia. Na szczęście wrócili dla Mozleya i Komuny Francuskiej, to bardzo dobrze. My nie musimy tego okupować, bo ta wojna potrwa niestety, bo jest te Chiny nieszczęsne. O, dobra, teraz wracamy na wschód, na Związek Radziecki. Co to jest za odcinek? My walczymy na tylu frontach, że nawet w jakichś armeńskich, kaukaskich górach, ale dobrze, bo my tą Turcję i tak czy siak mieliśmy podbić. Trzeba będzie Republikę Turecką zaatakować i Turecką Socjalistyczną Republikę. Grecy jakąś wielką Helladę stworzyli. Jeszcze puszowanie tej Grecji w górę. Chociaż nie, mamy dywizje górskie. O, wszystko się układa w większą, wielką całość. Dobrze. A bo my mamy jeszcze to całe drzewko na współpracę. Ja zapomniałem, że to ono ma takie niesamowite busty. Mamy 43. Dobra, rób to drzewko na współpracę. Przecież tu jest do armii, do wszystkiego. Rób! W ogóle znalazłem ciekawego buga, mianowicie Amerykanie walczą z Mozlejem, ale nie walczą z nami. I oni zajmują terytorium, wyzwalają dla Komuny Francuskiej, bo to walczą z Komuną, znaczy dla zwykłej Francji, bo walczą z Komuną Francuską, która jest w sojuszu z Mozlejem. I nas wypychają, a my z nimi nie możemy walczyć. Patrzcie, na przykład Amerykanie sobie teraz chillują i Amerykanie tu zajęli prowincję, bo z nami nie walczą, ale walczą, no rozumiecie, to jest jakaś już incepcja, multiwymiarowość wojen i spaczenia Hojczanowego. O, widzicie? I teraz Amerykanie odbyli Marsylię, którą my przed chwilą zajęliśmy. O, i teraz my ją zajęliśmy. Co za gówno. No nic, wybiję im tyle dywizji, ile się da i ja stąd zawijam, bo nie jestem w stanie walczyć z Amerykanami, bo my się wymieniamy prowincjami, także mam nadzieję, że Komuna Francuska i Mozlej utrzymają tu naszą południową granicę. A my wracamy do... Jak tam Związek Radziecki? Ty, Polacy odpuszowali od Warszawy, jak ładnie tu leci i Polacy na Sztokholm idą. Dobrze. Zemsta za potop, zemsta za te DLC-ki. Dobra, zaczniemy od tego. Jak ty się nazywasz? Od Grecji. Psycha mi już siada. Docencie zajączka, jak on poci te wojny. Dobrze, chłopaki w tej Grecji robią, na autopuszu lecą. Przez tych zbagowanych Amerykanów doszło do takiej sytuacji, że ja 2 armie poświęcę na linię defensywy, żeby bronili tu, jak będą się rozlewać. Właśnie, przecież jeszcze jest Szwajcaria. No bo nie jesteśmy w stanie tego upilnować. W sensie nie jesteśmy w stanie tego zająć ani odbić. Irracjonalna sytuacja. Doprawdy irracjonalna sytuacja. Wystarczyło zrobić pierwszy cel i oni dalej sami klikają, ale my z czasu zmarnowaliśmy. Nie bądźcie jak zając, nie bądźcie amebą, przeglądajcie drzewko celów narodowych! Teraz oni sobie tutaj ładnie robią i wszyscy na tym zyskamy. Mocne strony zwykłego żołnierza, współczynnik ludności w wieku poborowym. Ja więcej manpowera! Spisowaliśmy Helladę, znaczy Grecję. W wolnej Francji niestety nie możemy, bo jest zbagowana przez to USA, także teraz Związek Radziecki. Jak tam Moskwa zajęta? Moskwa zajęta, świetnie, to teraz Leningrad. Tu Stalin wygrał wojnę domową? Tak, Rosja w ogóle miała wojnę domową. Ty, Chiny może skapitulują. Może my tyle Europy spisujemy? Tu jest tylko Związek Radziecki. Ej, może wielka wojna naszych czasów zakończy się zwycięstwem, rozumiesz? My jako Austria walczyliśmy jednocześnie z tym wszystkim i daliśmy radę, to jest niesamowite. W razie czego program Reaktor Plus w każdym austriackim domciu, każdy austriacki domek będzie ogrzewany reaktorem jądrowym. Ale my slotów budowlanych mamy, jać. Kto się desantuje? Włosi, bebici. No jak Włosi się desantuje... A nie, oni od Finlandii przyszli! Włosi odbili Finlandię desantem. Co ty nie powiesz? I Leningrad zajęli. No to były Włosi eksperci jedni. Dobra, kapitulacjonen. Nein! Jak Japończycy zdobędą Nankin, w ogóle państwo chińskie broni się na samym Nankinie. Nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło w tej Azji. Dlaczego Tybet zajął całe Indie. Nie wiem, po prostu nie pytajcie mnie. To jest na celach niehistorycznych, na najnowszych patchach DLC-kach. Po prostu nie wiem. Po prostu to jest totalen krik. I nie pytajcie mnie. Upadek Nankinu! Tak, tak, tak. Wielka wojna naszych czasów dobiega końca. Wielka wojna naszych czasów dobiega końca, ale to jeszcze nie koniec, bo musimy te 2 state'y tureckie zabrać. W sensie podbić. Tu jest problem, bo trzeba Wargola na to zrobić. Mam nadzieję, że Amerykanie czy coś nie będzie tego gwarantowało. Dobra, ale ziemie wszystkie Bułgarii i Grecji posiadamy, tu trzeba tylko domknąć to, trzeba poczekać aż się skończą
budować pancerniczki. Arcyksięstwo Austrii wróciło do swoich naturalnych Holy Roman Empire'owych granic, nawet Niderlandy odzyskaliśmy. Piękna granica z Imperium Brytyjskim. Brytyjczycy w ogóle zdradzili Francuzów? Bo byli w sojuszu z komuną francuską, a ich rozebrali? Nie mam pojęcia, choć się nie domyślam. Właśnie, floty przejąłem! Floty w tej konferencji, najważniejszej. Miałem wam powiedzieć, że taką konferencję pokojową zaczynałem od zabierania floty. Mamy 13 bydlaków. Czy to wystarczy dla osiągnięcia? Tak, mamy. Jako Francja, znaczy jako Austria 10 pancerników, mając Gorga von Trappa. No tak jak mówiłem, flotę, nieraz mówiłem, że flotę w końcu obecnie się nie buduje, a zdobywa. Wystarczy tylko wielka wojna światowa z Mitteleuropą. Oj tam. Dobra, jeszcze Turcja i kończymy na dzisiaj. Nie, Republika Turecka dołączyła do Sojuszu Amerykańskiego. To się nie dzieje. No dobra, jak Amerykanie nie przypłyną bronić Turcji, to Mosley będzie nas bronił kołderką miłości brytyjskiej floty przed tą inwazją. Ja to, chociaż nie, ja nie muszę tego spisować, prawda? Ja to mogę okupować, prawda? Prawda? Bongo Kelgicja chce handlować z nami uranem. Możemy na tym bardzo skorzystać. Jesteśmy już na etapie produkcji tych atomówek. Reaktory są gotowe w liczbie 6. Ja serio mam nadzieję, że my nie musimy płynąć do Ameryki, żeby spisować ten sojusz teraz turecki, tylko wystarczy, że my to będziemy okupować. Proszę mnie nie denerwować. Kontroluję regiony. Ty, czekaj, kontroluję, a papety się liczą? O, cholipka. Jak my jeszcze musimy to wszystko zintegrować... A, się nieźle porobiło. Cholipka, my musimy to wszystko zaanektować. No nic, może wystarczająco dużo zaczniemy budować u nich, wyślemy cały sprzęt, to się w miarę szybko zaanektują. Bo to jest jeden poziom, potem będzie aneksja. To jest tylko kilka papetów. Spamuję teraz Land-Leasem do naszych papetów. Czechosłowację i Austrię i Węgry już zaanektowaliśmy. Szkoda, fajne te Habsburgi były takie z tymi papetami historycznymi, no ale jak trzeba, to trzeba je zaanektować, no niestety. Mus to mus. Skończyliśmy wojnę z Związkiem Radzieckim. To, że walczyliśmy sami ze Związkiem Radzieckim spowodowało to, że i tak nie mamy wystarczająco dużo warscora, także udało mi się coś takiego podziabać i został taki paseczek ze Stalinem. Nie pytajcie mnie, to jest chojec, inaczej się nie dało tego spisować. Ale tutaj mamy ładne Habsburgi w naturalnych granicach. Nie no fajne ta horda papetów była, patrzcie, zdesantowali się do Afryki okupowanej przez USA, wszystko te nasze gówniaki robią. No to jest warto mieć ekspertów. W ogóle patrzcie co zauważyłem, to jest chyba bug, nie wiem czy exploit, że zbijamy im o jeden poziom i bez odpauzowywania... O, teraz brakuje political powera, ale mógłbym, gdyby nie to, że nam brakuje political powera, mógłbym od razu 2 poziomy ich zaanektować. A nie, to tak chyba ma być, bo nawet nie wzrosło. Chyba, że to jest w ogóle zbagowane. Teraz powinno być, że z tego poziomu jeszcze niżej powinniśmy schodzić. Nie wiem, dziwne. Potrzebujemy political powera i anektujemy Polskę. Zanektowaliśmy Polskę i jest sabotaż. Wojska austro-węgierskie nacierają i zaczęły przejąć kontrolę nad kolejnymi przemysłami. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że wszystko zostało zaminowane. Czemu Polacy zaminowali Gdynię, gdy ich... Czemu wy to sabotujecie? Co te Poliaki zrobiły? O co tu chodzi? Dobra, państwo austro-węgierskie. Mam nadzieję, że o to chodzi, że trzeba ich zaanektować. Teraz Bułgarię musimy zaanektować. Proszę państwa, mogę z dumą w sercu powiedzieć, że to jest koniec. To jest koniec, udało się, zaanektowaliśmy wszystkie gówniaki, mamy zrobione wszystkie 3 achievki, czyli posiadanie jako Austria 10 pancerników z admirałem, posiadanie 3 Habsburgów w krajach z papetami, no i posiadanie tych wszystkich ziem tam niby od Turcji aż po Szwajcarię jako te habsburskie ziemie albo członkowie tego państw centralnych z I wojny, jakoś tak chodziło o to w tym achieveku. Powiem wam, że ta Austria jest porąbanie silna. Zostawiliśmy sobie Albanię, bo ona tutaj kończyła... O właśnie, Albania większość tego drzewka porobiła. Zostawiliśmy sobie Albanię jako papeta. Tak wygląda nasza Austria. Jak widzicie, program Reaktor Plus to nie ma końca. Atomóweczki się kręcą, ale duchy narodowe, jaka ci Austriacy mogą wyciągnąć, to jest nieporozumienie. Boom gospodarczy, wysiłki na rzecz zatrudnienia. Zobaczcie, ile to jest do przemysłu, do ludności, do political powera. Bydlaczki można taniej produkować. Handel kongijskim uranem to tam akurat z bąka sobie uran sprowadzamy. Atak prowincji narodowej, przywrócenie monarchii Habsburgów. Tu jakie soczyste busty. Österreichische Bundesheer, no to jest do armii. Kriegsmarine to zrobiliśmy. Wspólne planowanie przemysłowe to jest ze wspólnego drzewka tych naszych dunajskich żbiczków. I to wszystko wszyscy to dostali. Jeden kraj to robił. Albania głównie. To są kolejne busty do armii. Są kolejne busty do przemysłu.
Tu mamy znowu coś do armii, do kawalerii, do lotnictwa, ale lotnictwa nie robiliśmy, drzewka i przywrócenie Cesarstwa Austriackiego. Jak to wszystko zaanotowaliśmy, to tutaj są 2 cele, które dają nam kolejne bonusiki. No generalnie to porąbani są ci Austriacy, ale to jest tendencja, że te wszystkie nowe drzewka są porąbanie silne. Przyjemnie się grało, zwłaszcza jak nas zaatakował Związek Radziecki, potem Niemcy, to faktycznie był totalny krik, bo myślałem, że serio wszystkie achievki zrobimy praktycznie dyplomatycznie anektując. To by było na tyle, jeżeli chodzi o austriackich Habsburgów. Austrię chyba mamy rozegraną na wszystkie najważniejsze sposoby, czyli pod tą neutralną Austrię i teraz pod Habsburgów, czyli tych demokratów i komunistów możemy sobie odpuścić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zając wypocił, achievki zrobił. Do następnego. Cześć, cześć.